Witam w nowym odcinku, a dzisiaj zaczynam dzień od nalania paliwa do 60. Ale to ciężko chodzi. A tak też się będzie trzymało. Pewnie tu jest ciemno i nic nie widać, ale mam piąteczkę ropy, diesla, oleju, czy jak zwał, tak zwał. Na pewno? Tak, dobra. Piąteczka. Miałem większą bańkę, ale mi pękło i muszę w takich piątkach wozić. Ale dobra, leję paliwo. Jadę do sąsiada. Będę zapinał kosiarkę bijakową. Chyba kosiarkę bijakową, nawet nie wiem co to jest. I będę kosił tą swoją drogę, którą mam wzdłuż pola. Bo już trawa po jajka. Trzeba ją wykosić. Ciężko tamtędy nawet chodzić i jeździć skuterkiem. Więc leję piątkę ropy. Zapinam, widziałem tam wałek jest, bo miałem swój wałek brać, tam leży. Ale widziałem wałek jest. I jadę i będę próbował jak to będzie szło. W sumie pierwszy raz będę taką kosiarką robił. Ale to chyba nie jest trudne. Włącza się wałek, daje się gazu i się jedzie. Woda jest. Coś tam jest. Ciekawe jak zagada. Bo już nie palona. Z 2 tygodnie. Dobra. Jak zagada 60 po 2 tygodniach? Tak zagada. Ktoś mówi, żeby nie dawać na zimnym. To nie będę dawał. Kurde, sąsiad tu przyczepę postawił. Ale może tu jakoś bokiem przyjadę tędy. Może nie będzie zły. Sąsiad, nie będziesz zły jak ci tu przyjadę kawałek. Bo nie zmieszczę się tu. Ani tędy, ani tędy. Jakoś może przejadę. Jest kosiarka, teraz jak ją zapiąć? Tu na to chyba. Chyba na to. Ja ją tak przesunę, ona jest lekka. O kurde. Tak nie bardzo. Z tej strony zapnę. To na pewno tutaj. Chyba tutaj. Na środek raczej nie. Raczej mi to nie wejdzie. To jest takie coś chyba. Teraz czy ja ją tak przesunę? Żeby co zaraz w kręgosłupie nie pierdyknęła. Ona nie jest może ciężka, tylko jest... O, jest ciężka. No nie przesunę jej sam. Tak to się robi. Sam od razu wskoczyła. Coś mi się kamerka przestawiła i nagrywałem. Chyba nie, bo... Z drugiej strony teraz wałek. Czy ja teraz wałek zapnę? O kurde, tego nie przemyślałem. Nie zapnę. O kurwa. No dobra. Jednak zapnę. Aha, kurna mać, tu mam taki ten. To taką nasówkę. Blokadę do tych do tego starego typu wałka. To jest klucz chyba 13 albo 14. Potrzebuję to odkręcić, wtedy wałek założę, bo inaczej nie dam rady. Chciałem sobie drogę skrócić i przez siatkę przeskoczyć. Nie dość, że siatkę podarłem, urwałem, to jeszcze mi coś w nodze strzeliło. Już wolałem naokoło iść, teraz muszę to... Później to muszę jakoś naprawić. Ja pierdzielę. Dobra, mam klucz. Jednak 12.
Muszę to odkręcić. A to krótkie śruby. To je na razie powrócę do koszyka. I jadę tu drogę wykosić. Ja pierdzielę, z drugiej strony 13. I też 13. Dobrze sobie wziąłem. Jedna śruba 12, druga, a dwie 13. Tamta jeszcze jakaś inna. Ja pierdzielę. Tamta 14. No jeszcze takiego czegoś nie widziałem. To pewnie ja te śruby dałem. Kurna. Nie wiem, muszę iść jeszcze raz. Może obcęgami. Odkręcę. Dobra, obcęgami jakoś lekko. Puszczę i to chyba pójdzie. Ja pierdzielę, 3 inne śruby. Jeszcze powinna być 4, 15. Ja pierdolę. Takie cyrki, kurde. Obcęgami odkręcać. Mi się nie chciało iść 30 metrów. Dobra. Teraz można wałek założyć. Czy jest jakieś zabezpieczenie? Czy to tylko tak na słowo honoru ten wałek? Na kulkę. To wejdzie w ogóle. Czy to jakiś odciąg? Naciąg? Czemu to nie zaskoczyło? Dobra. Można jechać. Tak, no bez poziomicy to bym daleko nie zajechał. Jeszcze poziomica. Trzeba skręcić trochę. Jakiś dzień taki, kurde, zakręcony. Masakra. Aha, bo tu jest blokada. Pół godziny odcinka jak zapinam, kurde, tę kosiarkę. Dobra, może nie wypadnie. No i dobra, włączam wałek. Może najpierw opuszczę. Opuszczę, włączam wałek. O kurna, weź to włącz. Dobra. Teraz co? Dwójka. Chyba za małe obroty. Jedynką jechać. Ale to fajnie robi. Ja pierdzielę. Ale to fajnie robi. Tylko tu mam taki spadek i czasem nie ściągnie. Ale tak, to luks. Ja to miałem kosiarką taką, kosą spalinową kosić. Ale ja widzę, że to kurde, przejadę w tą i z powrotem i ja mam wykoszone, a kosą to ja bym to kurde kosił chyba z tydzień czasu. Tylko tutaj trzeba będzie jeszcze ręcznie, albo kosą zwykłą, albo coś. Nie no, luks to jest. Dobra, jedną stronę przekosiłem. Ładnie to, kurde, ja chciałem taką kosiarkę właśnie kupić, ale ceny kosmiczne. 3-4 tysiące za taką kosiarkę, może taniej by znalazł. Ale mówię, ja mam jedną drogę do wykoszenia, to już wolę od sąsiada pożyczyć raz w roku. Bo tak mi się wydaje, że ta trawa już nie urośnie do jesieni. Aż taka. Fajna kosiarka, kurde. Tylko bym musiał ją
O, zauważyłem coś. Patrzcie, tu się obróciło i mi prawie wypadło. A zawleczka jest jakaś dupna. I tu się obraca. Nie mam innej zawleczki, ale może dojadę z powrotem do domu. Będę teraz patrzył, czy mi to nie wypada. Nie no, fajnie. Super, podoba mi się. Droga wykoszona. No dałem jej na zimnym, no co poradzę. Musiałem gazu dać, nie chciało mi się czekać tam kilkanaście minut, żeby się rozgrzał, tylko od razu gaz. W sumie to nie jest 60, bo to jest silnik z C55, a cała rama jest C360. Mój wujek z ojcem kupili tą 60 z zatartym silnikiem. Silnik wyrzucili i wstawili silnik z C355. Praktycznie on się niczym nie różni. W sumie nie wiem, czym się różni. Nie mam przed oczami silnika z 60, ale tu jest silnik z C355. Ładnie chodzi. Co tu było ostatnio robione? Tutaj było robione, tylko w środku. Sprzęgło było chyba robione. A tak poza tym to od 25 lat nic tu nie było zaglądane. Ale chyba czas najwyższy tutaj remont zrobić. Ale jeszcze jak nie ma takich wycieków strasznych, to chyba można jeździć. Truskawki sadziłem kiedy? 2-3 tygodnie temu? Może więcej. Już kwitną co niektóre. I tutaj będą już. Droga wykoszona. Ziemniaczki ładne. W tym roku mam raz, 2, 3, 4 odmiany ziemniaków tutaj. Zaszalałem. Droga wykoszona. Teraz można chociaż wyjść z psem, pochodzić sobie, a nie przedtem taka trawa. Ja bym tu w sumie też kosą zwykłą, taką, wiecie, spalinową wykosił. Ale na pewno bym to kosił kilka dni. Może nie kilka dni, z 2-3 dni ja bym to wykosił. Tam gdzie niegdzie muszę powyrywać przy tym jęczmieniu. A tak poza tym to fajnie jest wykoszone, luks. Podoba się dla mnie to. Sprzęt wyczyściłem. Wszystko ładnie, pięknie jak nówka. Odpiąłem. No i jadę do domu. Dobra, droga wykoszona. No i tutaj mam taczkę, a w taczce jest chyba dziura, bo nie ma powietrza. Wczoraj mama kosiła trawę, chciała wozić, a tu kapeć. Muszę to jakoś odkręcić, już chyba 19. I ściągnę tą oponę i zobaczę co tam się stało. Co to się stało? Zapewne dziura. Ale czemu? Jak to ściągnąć? Może to łatwo pójdzie. Lepiej niż w traktorze. Kurna, jeszcze ci wypadnie. Gdzieś klej. Mam jakieś łatki, może tu zakleję, jak mała dziura. A jak nie, to trzeba będzie jechać dętkę kupić. Dobra. To całość ściągnąć, czy jak? Dobra. Ale się pierdziel z dętką. A, bo ja już to robiłem. Ja już tu wsadzałem taką drugą dętkę. Mi pękła, kupiłem następną. Nówka dętka. Ale gdzieś się zrobiła dziura. Teraz napompuję i wsadzę w wodę i zobaczę gdzie to ucieka. Nawet nie musiałem pchać do wody, bo tutaj jest dziura. O, tutaj widać, ucieka. Tak się sprawdza, o. Tak się sprawdza starym sposobem. Ucieka. Teraz trzeba znaleźć jakąś łatkę. Dętka naprawiona. No i tak przeglądam tą oponę, przeglądam i już wiem czemu jest dziura. Pineska tu weszła, pineska. Szpilka, czy jak to się nazywa. O, ale to weszło. O, i przez to jest dziurka. Była dziurka w dętce. Takie coś mi wlazło. Ale dobra, wyrzucę to i składam to koło z powrotem. Kółko już założone, taczka naprawiona. Ja sobie tutaj rozrabiam cement, bo będę dorabiał tutaj w tym moim basenie dla kaczek. Jeszcze takie obrzeże. Troszkę wody wylałem i będę tu robił takie obrzeże jeszcze w koło tutaj, bo wody jest tylko dotąd praktycznie, gdzieś do tego miejsca, a tam jest pełno. Muszę dorobić jeszcze takie w koło, taki rand i dopiero wtedy będzie tutaj więcej wody.
To już wyschło. Nie wiem ile to przetrwa, czy to przetrwa tylko ten rok, czy może jeszcze następny. Nie mam pojęcia. To taka prowizorka, taki ulep po prostu. Aby na ten rok. No kosztowało mnie to 2 worki cementu. Niecałe 2 worki. To jest koszt 40 zł, więc to niedużo. A kaczki chociaż będą miały się gdzie chlupać do jesieni. Takie coś stworzyłem. No tu jest dobre 10 cm dolałem. Więc będzie już o 10 cm głębsze na pewno. Opowiem wam jeszcze taką historię związaną z moim skuterkiem. Bo jakieś 3 tygodnie temu, może miesiąc temu, zaczął mi, wiecie, przerywać. Na wolnych obrotach, wiecie, jak odpaliłem, to tak chwilę chodził i nagle zgasł. Odpaliłem, chodził, zgasł. Po dodaniu gazu było takie, on tak zaczął przerywać, i dopiero wchodził później na obroty. Co ja się tu namęczyłem. Wszystko rozbierałem, cały gaźnik, czyściłem, zmieniłem dyszę, filtr rozbierałem, zmieniłem dyszę, wszystko normalnie czyściłem cały czas. No nic nie pomagało i czytałem na różnych forach, co to może być. Jedni mówili, że filtr brudny jest, ale jak czyściłem filtr, to było tak samo. Później gaźnik. Myślałem, że gdzieś jakiś paproch wpadł tam, wiecie, do środka do gaźnika, przytkał jakąś dyszę i po dodaniu gazu po prostu nie było paliwa, nie dostało paliwa. To ja się tu narozbierałem, a później gdzieś tam ktoś mądry na jakimś forum napisał, żebym wymienił świecę. Pojechałem, kupiłem świecę za 17 zł, wymieniłem świecę normalnie na jeden ząbek, trych. Ciekawe czy zapali. Patrzcie jak pali, ręką teraz. Tak ładnie chodzi. Co ja się namęczyłem przez miesiąc czasu, a wystarczyło świecę wymienić. No widzicie, człowiek niby mechanik, tyle aut się narozbierał wszystkiego, a taka głupia świeca mnie pokonała. No i tym akcentem będę się z wami żegnał. Do następnego odcinka. Trzymajcie się. Cześć.